No tak się wydaje, chociaż trudno się mówi takie słowa, że to będzie chyba pewnego rodzaju pożegnanie. Co to znaczy, to za chwilę, bo tak jak zawsze czołóweczka, napisiki i potem pewien rodzaj gadanka. Now I'm far from home, and I'm not sure where to go. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, a to tak jak zazwyczaj bywa we vlogu, chociaż różnie to bywa. Witam Was w nocnej wersji vloga. Jestem w garażu, jak pewnie zauważyliście, dlatego że to jest jedyne miejsce w tym domu, w którym jestem, gdzie jest cicho, bo tu jest cała chmara dziecków, które się dosyć głośno drą, a u mnie jeszcze nie jest tak późno w nocy, mimo że to jest nocny vlog. Kochani, dzisiaj takie dwie części tego vloga. Najpierw krótka, taka trochę właśnie gadająca, w sensie małe gadanko, a potem trochę wytłumaczenia, co to znaczy, że to pożegnanie i że znikam. Oczywiście wszystko w porządku, proszę się nie martwić, zaraz wytłumaczę. Kochani, najpierw pierwsza część. Od dłuższego już czasu, w sumie od takiego vloga, który się kiedyś pojawił w niedzielę, którego nagrywałem w Los Angeles, takiego o niewchodzeniu z butami w czyjeś życie, jakby abstrahując zupełnie od tamtego odcinka, ale bardzo za mną chodzi taka myśl, która wraca do mnie na modlitwie bardzo często, o tym Panu Jezusie, który jakby chroni swoje najbliższe relacje. Wiecie, czytam Ewangelię, jakoś tam w kółko oczywiście, ale ostatnimi czasy cały czas z niej jakby zauważam takie fragmenty, gdzie jest mowa o jakichś relacjach Pana Jezusa, takich bliskich, takich, które były dla Niego najważniejsze, z takimi ludźmi, których nazywał przyjaciółmi, których kochał, dla których robił szczególne rzeczy. I coraz bardziej zauważam, jak Pismo Święte jest skąpe, ale skąpe w takim najlepszym znaczeniu tego słowa, w sensie skąpe w niedostarczaniu nam szczegółów, takim dzisiejszym językiem bym powiedział, takich pikantnych szczegółów znajomości. Oczywiście nie mam na myśli nic złego, tylko chodzi mi o takie rzeczy prywatne, intymne, przyjacielskie i tak dalej. Bardzo mnie szczególnie uderzają te wszystkie miejsca, gdzie Pan Jezus kogoś spotyka i z kimś rozmawia i nie jest napisane, o czym rozmawiali. To oczywiście szczególnie dotyczy tej cudownej sceny z Martą i Marią w domu, gdzie wiemy, że Pan Jezus siedział u nich w domu, tam ta Maria się przysłuchiwała długo temu, co Pan Jezus mówił. I ewangeliści nam nie zostawili ani słowa, znaczy prawdopodobnie z jednego prostego powodu, z tego powodu, że ich tam nie było, bo tam był tylko Pan Jezus, więc nawet nie wiedzieli. A to też znaczy, że Pan Jezus się z nimi jakby nie do końca podzielił, nie do końca, prawdopodobnie w ogóle. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taka cecha współczesnego świata, myślę, z którą bardzo trzeba walczyć. W taki dobry sposób oczywiście walczyć, ale z którą trzeba bardzo walczyć. Taka cecha pewnego ekshibicjonizmu, taka cecha, która się wylewa ze wszystkich mediów, z różnych ludzi znanych, popularnych, ale nie tylko, bo ona też dotyczy takiej naszej rzeczywistości, takiej, że tak powiem, facebookowo, youtubeowo, twitterowo, wszelakiej w sensie w różnych tam komunikatorach społecznych. Zauważcie, że od czasu, kiedy się pojawiły wszystkie możliwe, właśnie, Facebooki, kiedyś tam nasze klasy, kto jeszcze w ogóle pamięta naszą klasę, ale wszystkie takie rzeczy społecznościowe, nasze życie prywatne stało się mało prywatne. I nie chodzi mi tu oczywiście o żadne takie spiskowe teorie dziejów, tam, że nas śledzą, bo to wiadomo, że nas śledzą, ale jakby nie o to mi chodzi, tylko to, że my sami, że tak powiem, wywalamy na Facebooka całe nasze życie. Czemu o tym mówię? Bardzo często w komentarzach gdzieś tam, też pod moimi filmami się pojawiają takie prośby, oczywiście bardzo fajne prośby, ja nie mam nic przeciwko tym prośbom jako takim. Ojcze, pokazałbyś nam cały swój dzień, jak wygląda Twoje życie od rana do wieczora, na przykład jak tam podróżujesz, no to gdzie jesteś, co robisz, jak to wszystko wygląda, jak jesteś w jakimś domu, u jakichś ludzi, to pokaż nam i tak dalej. Moi kochani, nie będzie tak. Nigdy nie będę prowadził vloga, który będzie relacją z mojego życia, dlatego że to jest moje życie. To jest życie między mną a Panem Bogiem, między mną a moimi przyjaciółmi i to jest, że tak powiem, pewna intymność, którą trzeba zachować, pewna prywatność i są pewne granice, których nie wolno przekraczać. Ja oczywiście daję Wam dostęp do mojego życia w jakiś tam sposób, ale właśnie, tylko w jakiś tam sposób.
I mam nadzieję, że dobrze to odbieracie, to co ja mówię. To nie jest żadna próba tutaj wybudowania jakiegoś muru między nami, między mną a wami, bo myślę, że wiecie, że nie mam takich zamiarów, że strasznie kocham te nasze spotkania. Tylko też chodzi mi o to, że ja w tej chwili już kończę taki zupełnie oficjalny tutaj jakby pobyt w Stanach, gdzie jeszcze robiłem kilka rzeczy i teraz się już zupełnie tak zacznie, za jakiś czas tam. No takie już wędrowanie od domu do domu. I moi drodzy, ja nie będę się pakował z kamerą ludziom do domów. Ja mam takie wrażenie, że część z was tego oczekuje, że nie wiem, jak będę chodził prosić o nocleg do jakichś nieznajomych ludzi, to że będę tam szedł z kamerką w ręku przed sobą, żebyście to zobaczyli. Kochani, nie, dlatego że ja tam idę spotkać tych ludzi. I oczywiście czasem się zdarzy, że wam pokażę ludzi, których spotykam, że dosłownie zobaczycie pewne historie ludzi, których spotykam, ale tylko wtedy, kiedy mi na to pozwolą, tylko wtedy, kiedy ich na tyle poznam, że będę miał pewność, że można to pokazać. I kochani, nie będzie nigdy inaczej. I dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że myślę, bardzo nam trzeba przeciwdziałać, no właśnie, takiemu wstrętnemu ekshibicjonizmowi, który się dzieje w tym świecie, takiemu wywalaniu na zewnątrz wszelkiej prywatności, dlatego, że to jest bardzo niezdrowy objaw. Wiecie, z czego on się w ogóle bierze? On się bierze absolutnie z braku miłości. Ludzie, którzy się czują niekochani, ludzie, którzy czują się niedowartościowani, którzy po prostu są biedni w takim poczuciu dostrzeżenia ich i zauważenia ich w tym wielkim tłumie tego świata, próbują zaatakować świat tą swoją prywatnością, mając nadzieję, że ktoś to zauważy, że ktoś ich zauważy. To nie jest dobra droga do tego, żeby znaleźć kogoś, kto Cię kocha, żeby znaleźć kogoś, kto Cię doceni. Nie róbcie tego. Po to mówię ten odcinek. Mówię, mam nadzieję, że dobrze to rozumiecie, że broń Boże nie chcę się od Was tutaj odciąć, nie. Tylko chodzi mi o to, żebyśmy potrafili budować taką zdrową prywatność, taką zdrową barierę, której się nie przekracza, której się nie wynosi poza ten ekranik na przykład i którą się zostawia dla siebie. I to nie chodzi o ukrywanie, mam nadzieję, że rozumiecie, złych rzeczy, nie. Tylko przyjaźnie, miłość, intymność, bliskość z drugim człowiekiem to są rzeczy bardzo indywidualne. Nie można chlapać świata tym czymś nadziei, że ktoś to dostrzeże i mnie pokocha. Dlaczego to wszystko Wam mówię? Skąd mi się wziął taki temat tego odcinka? Moi drodzy, dlatego, że znikam. W takim sensie znikam na 2 tygodnie. Przez najbliższe 2 tygodnie się nie spotkamy. Znaczy spotkamy się, ale trochę inaczej. Jutro rano wylatuję do Meksyku, już będę przez Amerykę Środkową szedł. I przez dwa najbliższe tygodnie zaszyję się na 2 tygodnie na pustelni, o czym już od dawna marzę, bo od 2 lat nie udało mi się być na żadnej pustelni. Ja czuję, że tego strasznie potrzebuję. Więc przez najbliższe 2 tygodnie będę siedział na pustelni, gdzieś tam na pustyni w Meksyku, nie powiem gdzie. To nie ma znaczenia. Moi drodzy, przez te 2 tygodnie nie będzie żadnych vlogów, nie będzie żadnego takiego jakiegoś, nie będzie relacji z tego czasu, bo to jest czas mój i Pana Boga. To jest czas rozmowy i bycia z moim ukochanym. I to jest czas tylko dla nas. I chciałbym Was prosić też o to, żebyście to zrozumieli, że tak będzie, że przez te 2 tygodnie chcę pobyć z Panem Bogiem, za jakieś 2 z kawałkiem pewnie, no, za tam 15-16 dni. Znowu się oczywiście zobaczymy we vlogach i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo, bo nie zostawię Was, że tak powiem, samych, chciałbym, żebyście coś tam mogli sobie słuchać, dlatego nagrałem jakby do przodu 2 tygodnie porannych spotkań, więc będziecie sobie mogli słuchać tych porannych naszych spotkań, no tych tam 6 rano. Jutro jest ostatnia dobranocka, więc będzie jutro ostatnia dobranocka, bo jutro jest 100. Natomiast wieczorami to jest taka niespodzianka, będą się pojawiały wieczorami króciutkie nagrania, zobaczycie jakie, mam nadzieję, że przez te 2 tygodnie one Wam pomogą jakoś też wieczorami się modlić i jakoś też spotykać z Panem Bogiem, więc będzie coś tam. A też tak jak wiecie, tak jak już zapraszałem, od 1 listopada rusza nowenna i tam też są już przygotowane nagrania, które jakby pójdą i już będzie, więc generalnie tak naprawdę to na YouTubie się niewiele zmieni, bo tam będą zawsze nagrania rano i wieczorem, tylko chodzi o to, że one są nagrane wszystkie kilka tygodni wcześniej i będziecie sobie je po prostu oglądać, jeżeli tylko będziecie oczywiście chcieli. Natomiast ja mam do Was prośbę o to, żebyście się przez te 2 tygodnie za mnie pomodlili. Właśnie o tę moją intymność z Panem Bogiem, o to, żebym się wyspał, to też nie ukrywam, jest pewien plan i żebym pobył z Bogiem. Ten odcinek mówię po to, żeby Was też zachęcić do czegoś takiego. Nie bójcie się swojej prywatności. Oczywiście myślę, że rozumiecie, że nie chodzi mi o jakąś taką zamkniętość, o to, żebyśmy budowali mury przed ludźmi. Nie, broń Boże. Tylko ten świat ma zupełnie odwrotnie, nie? On po prostu te mury wszystkie poburzył i wywleka wszystko na zewnątrz. A jak sobie myślę o tym cudownym Panu Jezusie,
to on nie dał takiego przystępu do swojej relacji z Marią Magdaleną, z Marią i Martą, z Łazarzem, ze swoją mamą. Zauważcie, jak mało jest tych fragmentów z mamą Pana Jezusa. Dlaczego? Właśnie dlatego, że to była absolutnie wyjątkowa relacja jego z nią i on to zachował dla siebie. On to zachował tylko między nimi, bo na tym polega miłość i przyjaźń. Więc kochani, tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami na 2,5 tygodnia. Co prawda będziemy się spotykać codziennie, więc to się chyba niewiele zmieni, ale to będzie jakby z góry nagrane, więc jakby to nie będzie takie bezpośrednie. Natomiast spotkamy się za jakieś 2-2,5 tygodnia już z Meksyku, gdzieś tam jak się wyrwę z tej pustyni, do jakiejś cywilizacji znajdę internet, to wtedy znowu ruszą vlogi i będziemy się dalej spotykać. Natomiast zawsze pamiętajcie o tych granicach i nie proście o przekraczanie tych granic, bo one są potrzebne, bardzo są potrzebne. Tak myślę. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Kochani, to ostatni raz tylko przypominam, bo tam w tym tygodniu jest jakaś ta śmieszna gala tych Oscarów YouTube'owych. Jakby ktoś chciał jeszcze zagłosować na Dobranockę, to tam na dole w opisie, w linku znajdziecie, w sensie w opisie znajdziecie link do tego miejsca, gdzie można głosować na Dobranockę o Słoniu, jeśli ktoś by chciał. Do zobaczenia za 2,5 tygodnia prawdopodobnie. A tak naprawdę już jutro o 6 rano, nagranym wcześniej odcinku. Śpijcie najlepiej, serdecznie Was błogosławię, z Bogiem trwajcie.